Cześć! Konstrukcja, którą na dzisiaj przygotowałem, jest to konstrukcja izraelskiej firmy Superlog. Jest to tak zwana seria Superior. Ogólnie można powiedzieć, że stosowana jest w Polsce w tej chwili do drzwi firmy Vitex. No dość dobrze zabezpieczonych oczywiście, ale sama konstrukcja jest konstrukcją ośmiopinową. Jeżeli chodzi o jej zabezpieczenie, ja ją sobie tutaj pozwolę wsadzić na chwileczkę. Zwróćcie uwagę na klucz. Klucz jest kluczem typowo ośmiopinowym. Tutaj jeżeli chodzi o to, komory są w tym momencie cięte po skosie, tworząc w tym momencie no, dodatkowe utrudnienie w tym momencie przy manipulacji tutaj jakimś wytrychem, czymkolwiek innym w zamku. Dodatkowo mamy tutaj w tym momencie oczywiście snake'a, czyli tak zwany laser cut, jeżeli chodzi o slidery, bo w środku są jeszcze dodatkowo 4 slidery. Co możemy powiedzieć o tej konstrukcji? Jest ona zabezpieczona, jak widzicie, no dość dobrze. Przez całą długość tutaj w tym momencie mamy szynę antywyłamaniową, która jest no, dość potężnym orężem. Mamy szczeliny służące do zapobiegania, że tak powiem, wyłamaniu wkładki. W tym miejscu się ta wkładka po prostu łamie, jeżeli ktoś próbuje nam ją wyłamać. Na środku oczywiście, w miejscu, gdzie pęka, ma ten mostek, który jest tutaj zabezpieczający, ta szyna, powoduje no, zdecydowanie duże utrudnienie w tym momencie przy pikowaniu. Ja sobie pozwoliłem wyciągnąć tutaj wcześniej segerka, który jest tutaj blokujący. On jest dość kłopotliwy tutaj, jeżeli chodzi o gutting, żeby Wam pokazać, jak to działa. A ja ją wsadzę tutaj w imadło, będzie prościej. Z czym przychodzi ta wkładeczka? 6 kluczy, to jest tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest standard u nich. Opakowanie samo, w którym przychodzi ta wkładka, no nie jest może jakieś tutaj turbo rewelacyjne, bo jest to folia, ale no ogólnie jest tutaj to wszystko ładnie opisane. Przychodzi z kartą kodową, która wygląda w ten sposób. O, tutaj z tej strony to jest można powiedzieć ich logo. Tutaj mamy w tym momencie kody do wyboru. To jest tutaj ta karta kodowa, bez której nie jesteśmy w stanie dorobić po prostu tego kluczyka tutaj do tej konstrukcji. No plus oczywiście instrukcja montażu i śruba. Jeżeli chodzi o klucz, tak jak Wam pokazywałem, 8 pinów. W tym momencie 8 pinów, co jest jeszcze ciekawe, na chwileczkę to wyciągnę. Z tej strony zewnętrznej mamy działające pełne 8 pinów. Oczywiście, jak widzicie, działa to rewelacyjnie. Te 8 pinów niestety nie występują, a może niestety, może nie było to konieczne, od strony wewnętrznej. Tutaj mamy 5 albo 6 pinów chyba bodajże działających i 3 slidery. O dziwo nie ma tutaj w tym momencie po wewnętrznej stronie 4 sliderów, aczkolwiek zewnętrzna strona jest zabezpieczona całkiem tutaj w tym momencie poprawnie. Jeżeli chodzi tutaj w tym momencie o to, oczywiście jak widzicie działa w pełni w tym momencie, w pełnym zakresie, ale to zobaczymy oczywiście później przy guttingu. Ja sobie ten klucz tutaj wyciągnę. O, i klucz sobie odłożymy. Jeżeli chodzi o samo wykonanie wkładki, oczywiście jest zabezpieczona również jeszcze antywierceniowo, także tutaj w tym wypadku na pewno nie powinno być problemów, jeżeli chodzi o wiercenie, ale to sobie omówimy oczywiście później. No, nie przedłużając, przejdźmy do narzędzi, którymi się będziemy dzisiaj posiłkować. Napinacz standardowy od Multipika, grubość 1,2. Umieszczam go z prawej strony, gdyż jest tutaj najwięcej miejsca do napięcia tej konstrukcji. Również będziemy użytkować dzisiaj 2 flag. Flaga numer 10 również od Multipika do sliderów. I druga flaga, którą będę użytkował, to będzie flaga, którą będę pikował piny. Jest to flaga również od Multipika numer 4. No więc napnijmy sobie tę konstrukcję. Powiedziałbym napięcie średnie w tym wypadku konkretnym. Zobaczmy. 1, 2 nic, 3 nic, 4, 5 również nic, 6 nic, 7. Coś tu przybindowało. O, mamy ładne kliknięcie. Idę dalej. 8 zdecydowanie binduje teraz. O, ładne trzaśnięcie. To słychać było wyraźnie. Wracam do początku. 1 nic, 2 nic, 3 nieśmiało nic, 4 nic, 5 nic,
O, zdecydowanie teraz mamy szósteczkę bindującą. Staram się ją ustawić. Ale coś tutaj chyba nie chce współpracować za bardzo. O, teraz ładnie kliknęła. Dobra. Sprawdzę jeszcze 7 i 8, czy nam nie wypadły. Nie. Wracamy do jedyneczki. 2, nic. 3, nic. O, chyba 4 coś tu chciała nam powiedzieć. Jest delikatne kliknięcie. O, teraz zdecydowanie 5 binduje. O, ładnie trzasnęła teraz. 6 jest ustawiona, 7, 8 również. Wracamy do początku. O, teraz nam 1 ładnie binduje. Tylko ona jest tutaj dość kłopotliwie ustawiona. Jest 1, mamy ładny falset. Sprawdzę jeszcze następne nasze piny. Teraz 2 binduje, o dziwo. Bardzo dobrze. Tak, ładne kliknięcie. I nie wiem, czy widzicie, jesteśmy teraz w głębokim falsecie. Wpadliśmy coś zdecydowanie głębszego niż przed chwilą. Sprawdzę jeszcze w tym momencie cały stack. 6, 7. Wszystko sprawia wrażenie ustawionego. Świadczy to o tym, że wisimy w tym momencie na naszych slajderkach. Do slajderków, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, będziemy używać troszeczkę mniejszej flagi. Z racji tego, że będę ją w tym momencie pikował z tej strony. Sprawdzam slajderek numer 1. Nic. O, nasza 2 coś by nam tu chciała powiedzieć. Zobaczmy. Mam wrażenie, że przeskoczyła delikatnie. Ale nic. Zobaczmy 3. O, 3 zdecydowanie dokonała nam w tym momencie przeskoku. Mamy też delikatny ruch rdzenia przy tym. 4. 4, nic. Dobra, wróćmy do początku. 1 nasza tym razem nie binduje. 2 delikatnie kliknęła. 3 jest również delikatne kliknięcie. Zobaczmy naszą 4. 4 chyba nie. Nie. Wrócę do początku troszeczkę. 1 nic. 2 jest ustawiona. 3 nam tutaj dziwnie wygląda, ale ona chyba nie chce współpracować. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczmy. 4 nic. Być może coś się jeszcze obsunęło z innymi pinami. Z naszymi pinami wcześniej. Zaraz to sprawdzimy. 2 nic. 3 jest. Pykła teraz. Ładnie. Dobra. Jeszcze raz wrócę z początku stacku naszego. Tutaj tych sliderków w tym wypadku. Slidery są takie dość, bym powiedział, śmieszne do ustawienia przeważnie. A mam na myśli tutaj ich nieprzewidywalność pewną. O, 3 teraz pyknęła. Nasza 4 jest. To była nasza 4. Zwróćcie uwagę, tak wygląda otwarcie po prostu tej konstrukcji. Ona została w tej chwili, no można powiedzieć, tak jak mówię, otworzona. I teraz przejdźmy sobie do guttingu, który, tak jak Wam powiedziałem wcześniej,
otworzyłem specjalnie, a właściwie nie otworzyłem, tylko wybiłem w tym momencie tego segerka, który się tutaj znajduje, bo mamy tutaj dwa. On wygląda dokładnie w ten sam sposób. A z racji tego po prostu, że on trzyma nam tutaj w tym momencie ten mostek antywyłamaniowy i no jest no dość kłopotliwy do usunięcia, można powiedzieć. Śruby, które tutaj mamy od dołu, to są śruby płaskie. Jeszcze ta konstrukcja też nie była gatowana, dopiero mi przyszła. Także jest to, można powiedzieć, nowinka dla mnie. Zresztą w ogóle nigdy jeszcze nie otwierałem konstrukcji firmy Superlog. O, trochę tutaj to kłopotliwe, bo to nie jest śruba krzyżakowa, mi to wypada. Dobra. O, mamy ją tutaj zabezpieczoną bardzo delikatnie naszym niebieskim klejem, który służy do blokowania w tym momencie ruchu śruby. Bardzo ładnie się nam tutaj rozchodzi i tak jak Wam powiedziałem, ten segerek trzyma nam tutaj w tym momencie, w tym przefrezowaniu. On po prostu łapie tą szynę, uniemożliwiając w tym momencie wysunięcie całości konstrukcji. Tą mniejszą, że tak powiem, połówkę to sobie odłożymy, bo tutaj nie będziemy jej omawiać. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy też segera z tyłu. Już zaraz zobaczę, gdzieś mam jakieś może narzędzie do ściągnięcia tego segerka. O, to niech się w ogóle zamknie, dobrze. O, tu nam jeszcze element sprzęgiełka wypadł. Dobra. Ok, tu już zeszło, czyli tu nie będzie kłopotów większych. No tak wygląda standardowy seger, także tutaj nie ma żadnych, że tak powiem, udziwnień. Odrzućmy go sobie tutaj na bok. No i co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali followerka, tylko muszę sobie zobaczyć, jaki to jest gruby followerek. Teraz sobie wybierzemy coś. Tak, to będzie zdecydowanie ten followerek, ok. Czyli teraz będziemy potrzebowali jeszcze klucza do tego. I teraz tak, jak ten kluczyk sobie obrócimy, mam na myśli obrócenie go w tą stronę. Postaram się to wyciągnąć na tyle delikatnie, tylko muszę sobie ustalić, gdzie jest sidebar. Sidebar jest prawdopodobnie od góry, więc będę musiał bardzo delikatnie to wyciągnąć, żeby jak zawsze nie spaprać sprawy. Tak jak już przyzwyczailiście się tradycyjnie. U mnie to wygląda. Dobra, o nawet to tak przejedziemy troszeczkę. Wejdzie ten nam followerek? Wejdzie. Dobra, przytrzymam naszego sidebara. Dobra, ładnie przeszliśmy. Na chwileczkę sobie pozwolę odłożyć naszą główną część, czyli korpus naszego cylindra tutaj na bok. I tak jak to wygląda, już Wam pokazuję. Z tej strony mamy piny, jest ich 8, tak jak Wam powiedziałem. Możecie sobie tutaj zobaczyć. U góry, jak widać, mamy bardzo, bardzo ładnie tutaj w tym momencie pokazane sliderki nasze. Obrócimy sobie to w drugą stronę. Oj, tu nam wypadł akurat zabezpieczenie antywierceniowe, to jest nie problem, ale przytrzymując sidebara po prostu powoduje to, że nasze w tym momencie sliderki no nie wypadną, ale muszę to zrobić tak, że przytrzymam tego sidebara tutaj i delikatnie go postaram. O, jeden pin mi wypadł, ale to zaraz go podniesiemy. Już, momencik. Złapałem go nawet na nogi. O. Dobra, ja sobie go tutaj umieszczę z powrotem. Czyli obróćmy to sobie w drugą stronę, bo nasze w tym momencie ewentualnie sliderki są w stanie wypaść do góry. O, dobra. Mamy naszego sidebara. Już pokazuję. Wygląda to w taki sposób. Oczywiście sidebar tutaj jest w tym momencie bez żadnych udziwnień, także tutaj ja sobie pozwolę w ogóle większą tackę wyciągnąć, bo tu będzie dużo elementów. Tą tackę dostałem od mojego kolegi lockpickera, bez klucza. Bardzo polecam jego kanał. Tu sobie ten sidebarek położymy z boku. Teraz zobaczmy, jak nam się tutaj będzie wyciągało nasze sliderki i nasze piny. Wyciągnę sobie powoli klucz. Dobra.
I to będzie tak. Slajderek numer 1. O dziwo, bez żadnych fałszywych bramek. Nie ma tutaj w tym momencie żadnych udziwnień. Ja sobie go tutaj włożę od tej strony, położymy sobie jedyneczkę. Slajderek numer 2. Również bez żadnych fałszywych bramek. Jedna bramka prawdziwa. O, postaram się go tutaj tak umieścić, żeby to było widoczne dla Was później. Bardzo dobra tacka. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Bez klucza. Polecam. Slajderek numer 3. Również bez żadnych w tym momencie udziwnień. Jedna bramka. To jest zadziwiające. Ogólnie w porównaniu z podobnymi konstrukcjami każda chyba firma stara się umieścić po prostu na slajderach false gate'y. Slajderek numer 4. Zgodnie z przewidywaniami. Również prawdziwa bramka jedna. Żadnych dodatkowych udziwnień tutaj. Ten element, który nam wypadł tutaj, to jest zabezpieczenie antywierceniowe, które jest zamocowane w tym miejscu. To można powiedzieć jest taki standardowa wkładka, prawda, która służy blokowaniu w tym momencie przeciwko wierceniu. Co wyciągniemy sprężynki, jedna jest tutaj od slajderka. Druga, bardzo mała oczywiście, również ją tutaj umieszczę, żeby nie poleciała. No, są z reguły kłopotliwe i przeważnie je gubię. Sprężynka numer 3, również taka sama. I sprężynka numer 4, już ją postaram się sięgnąć, dobra. Oj, uciekła trochę, ale już ją podnoszę. Dobra, to za chwileczkę sobie zaaranżujemy. I teraz przejdźmy tutaj, zobaczmy, czy coś jeszcze nam tutaj nie wypadnie, bo prawdopodobnie powinny... Oj, posypałem 2 piny, ale to też nic. Już zaraz do nich wrócę. Już je podniesiemy. To będzie chyba 7. I to będzie nasz keypin numer 4. Ale chciałem jeszcze przejść do sprężynek z naszego sidebara, ponieważ one z reguły potrafią się zgubić, dlatego chciałem to obrócić w drugą stronę. I jedna już mi wypadła. One są naprawdę mikroskopijnej wielkości. Już ją podnoszę, to Wam pokażę. Ona wygląda tak. Jest naprawdę mikroskopijnej wielkości i to sidebar się na tym opiera. Dzięki temu w tym momencie sprężynuje. Wyciągnę też drugą. O, tu jest drugi element. Druga taka sprężynka. Również ją tutaj umiejscowię. Dobra, i teraz możemy sobie przejść do naszych keypinów. Ja sobie tutaj pozwolę wsadzić klucz. Może będzie łatwiej. To jest pin numer 3. No, przetłoczony, można powiedzieć, standardowy pin tutaj jak widzicie, do dimple locków. To sobie umieścimy tutaj na dole. Naszą trójeczkę. Zobaczmy, która nam tutaj pozwoli się złapać łatwiej. To jest pin numer 8. No również tutaj można powiedzieć, że nie ma tutaj jakiegoś szału specjalnego. Ósemeczkę sobie umieszczę tutaj na dole, ponieważ jest ich dość dużo, także będzie trochę więcej miejsca potrzebne. Pin numer 7. Również standard, przetłoczony, bez żadnych udziwnień. Typowy dimplowy można powiedzieć pin. Zobaczmy, który tutaj bardziej ładny jeszcze wystaje. Wystaje nam 4. Uda się ją złapać, czy będzie stwarzała problemy? O, troszeczkę wyżej wyszła teraz. Dobra, mamy ją. 4. Standardowa oczywiście, mosiężna, żadnych tutaj udziwnień. Zobaczmy, jak nam wyjdzie tutaj 6. Czy nam wyjdzie w ogóle? Czy któryś się jeszcze podniesie od klucza? A jak nie, to po prostu będziemy sypali. To będzie 1. Jedyneczka, zgodnie z przewidywaniami ten sam schemat. Również mosiąc. 2. Również zgodnie z przewidywaniami ten sam schemat. I zostały nam jeszcze 2 piny, jest to 5. i 6. Sobie pozwolę tutaj wysypać, będzie zdecydowanie łatwiej. Tutaj również bez udziwnień, standardzik.
I nasza szósteczka. To jest ostatni element z naszego rdzenia. Tak samo to wygląda. Jeżeli chodzi o sam rdzeń, już patrzę tutaj, no tutaj jeżeli chodzi o, są oczywiście półeczki, na których się wieszają nam tutaj te piny, bo to jest standardowa, można powiedzieć, procedura przy wytwarzaniu dimple locków, ale jeżeli chodzi o żadne podcięcia, vermillingi, undercuty, nie ma nic. Rdzeń wygląda, można powiedzieć, całkowicie standardowo. Tutaj ta szczelina to jest, tak jak Wam wcześniej pokazywałem, miejsce, do którego wsadzamy w tym momencie nasze zabezpieczenia antywierceniowe. Więc tutaj ten rdzeń sobie możemy odłożyć. Przejdźmy teraz tutaj do naszej części właściwej, czyli do Biblii. To jest to w sumie, co nas najbardziej interesuje. Zobaczmy nasz pin numer 1. O, tu widzę, na pewno mamy jeszcze zabezpieczenia antywierceniowe, ale to zaraz do wkładek karbidowych dojdziemy. Pin numer 1. Pin numer 1. Standardowy, mosiężny, żadnych udziwnień. Zobaczmy dalej. Pin numer 2. Pin numer 2. Można powiedzieć, że mamy tutaj taką trampolinkę naszą. To jest dość fajny pin, ogólnie bardzo, bardzo ładnie. No, jeszcze postaram się, żeby lepszy zoom się na tym złapał. Bardzo fajny pin. To już można powiedzieć, że tutaj zaplusowali, że tak powiem, tym pinem. Pin numer 3. No, można powiedzieć, tu jest standard, także tutaj nie ma żadnego szału. Pin numer 4, już patrzymy. Pin numer 4. Pin numer 4 jest pinem standardowym, także tutaj to również jest mosiąc, tutaj nie ma sensu tego omawiać. Pin numer 5. Zobaczmy. Pin numer 5 jest również pinem standardowym, co o dziwo jest w tym momencie przy tej klasie konstrukcji, całym tym zamku. No jest zadziwiające, że mamy tylko jeden pin standardowy w tym wypadku. Pin numer 6. Również standard mosiężny. No zadziwiające. Przy tej cenie, przy tej klasie, przy tej renomie, którą ma Superlock, no można powiedzieć, że jest to co najmniej podejrzane. Pin numer 7. Pin numer 7. Można powiedzieć, że jest to ładny pin serrated. O, no tutaj akurat to jest fajne. Można powiedzieć, że jest to temperowany pin tutaj w tym momencie na dole. Dodatkowo z końcówką, która w tym momencie ma się czepiać u góry. Także no to jest takie przetłoczonko. Oj, o, poleciał. I pin numer 8 to jest nasz ostatni pin. Zobaczmy, co tam będzie. No, pin numer 8 również bez udziwnień. Mamy standarda mosiężnego, także tutaj w tym konkretnym wypadku to jest wszystko, co tutaj producent nam zapewnił. Ja się postaram jeszcze wytrzepać sprężynki, jeśli pozwolicie. Bo one są tutaj dość ciekawe. Tak, wypadło 8 sprężynek. Od razu sprawdzimy. Tutaj mamy miejsce w tym miejscu na początku na naszą wkładkę karbidową, która wypadła. To jest tak zwane zabezpieczenie antywierceniowe. Oczywiście wygląda to w sposób, no, można powiedzieć, standardowy. Sprawdzam, czy tu są jeszcze jakieś podcięcia w tych komorach. Ale nie ma, o dziwo. No jestem zszokowany tutaj w tym wypadku. Tu nie ma żadnego tutaj w tym momencie innego wynalazku dodatkowego. Sama komora, sam korpus jest normalny, można powiedzieć. Tutaj macie w tym momencie frez, w którym działa sidebar. Oczywiście tutaj rozpychany przez nasze sliderki. Ja sobie pozwolę zaaranżować jeszcze te sprężynki i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Sprężyny są ogólnie dość ciekawe, to zaraz Wam też pokażę, bo są przede wszystkim krótkie. Oj, może zmienię pensetę, bo ta ostra jest troszeczkę nieprzydatna w tym wypadku. O, dobra. Sprężyny są dość krótkie, ale bym powiedział dość mocne, zadziwiająco, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. Dobra. To sobie wrzucę te sprężyny wszystkie tutaj.
I ostatnia jeszcze z pinu numer 8. Dobra, ten rdzeń to możemy ściągnąć. Jeżeli chodzi o tą konstrukcję, tak wyglądają gatsy. Postaram się tutaj zbliżyć jeszcze. Tu mamy pierwsze 7 pinów, tu jest 8, tu mamy nasze 4 slidery. No żaden tutaj, no jeden tylko, o przepraszam, tutaj troszeczkę za wcześnie powiedziałem, że nie ma żadnych false gate'ów. O dziwo mamy tutaj dodatkowe nacięcie, nie wiem czy je zobaczycie po lewej stronie, to można powiedzieć, że nasz trzeci sliderek posiada coś à la false gate, ale praktycznie można powiedzieć, że nie czuć tego false gate'a w żaden sposób, jeżeli chodzi w tym momencie o to pikowanie. Moi drodzy, ode mnie to wszystko na dzisiaj. Za chwileczkę oczywiście zobaczycie pełną w tym momencie pełne zbliżenie tych gatsów, które mamy tutaj w tym zamku, w tej konstrukcji. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli uważacie, że jest to wartościowy materiał. No i trzymajcie się oczywiście. Cześć, cześć.